Historia tego egzemplarza jest następująca, że auto wyprodukowane zostało w 1979 roku. Służyło jako samochód reprezentacyjny Polski, czyli kursowało głównie między Belwederem i lotniskiem. Jest dosyć pokaźna lista oficjeli, którzy byli wożeni tym autem. Między innymi był to Leonid Breżniew, między innymi był to Helmut Schmidt, a także troszkę osób, które już w tej chwili są zapomniane, ale kiedyś, można powiedzieć, trzęsły tym światem. W roku 1986 auto zostało sprzedane przez Biuro Ochrony Rządu. Zostało zakupione bodajże przez pana Cezarego Lisowskiego, od którego ja odkupiłem ten samochód. Przebieg był wtedy 41 000. No było troszkę rzeczy do wyprostowania, między innymi była awaria automatycznej skrzyni biegów, no troszkę kłopotów z regulacją silnika. Ten egzemplarz, będący z 1979 roku, jest jednym z ostatnich egzemplarzy samochodu Czajka, produkowanego w fabryce GAZ Gorkowski Autozawod. Kilka danych może bliższych o tym właśnie aucie. Jaki motor, co tutaj jest takiego, czego nie ma w innych samochodach? Silnik 5,5 litra, automatyczna skrzynia biegów, waga około 3000 kg, czyli 3 tony. Naprawdę nie jest żaden problem rozpędzić to auto. Kłopot jest z zatrzymaniem. Czy to jest auto pancerne? Opancerzenie jest na wysokości drzwi, czyli w momencie jak coś się działo, pasażerowie mieli się kłaść. To auto również znajdowało się chyba w szyku, w kolumnie samochodów, które towarzyszyły pielgrzymce Jana Pawła II. Zgadza się. Przy czym na nieszczęście jego świątobliwość nie zasiadł w środku, dlatego że wtedy auto miało bogatszą historię. Wybrał po prostu inną markę. Ja nie sądzę, żeby on wybierał, ale no, widocznie tak było. Jak się tym jedzie? No bardzo dostojnie, chociaż 200-konny silnik pozwala na bardzo dobre osiągi. Empiryczna prędkość najwyżej osiągnięta to była 170 km na godzinę. Przy czym no, powoduje mrowienie w plecach, właśnie strach, co za następnym zakrętem i czy się zdołam zatrzymać. Gdzie pan tak się rozpędzał? Na autostradzie koło Krakowa. 170, tak? 170 po prostu musiałem spróbować, ile to pójdzie. Od lat 50. były elektryczne szyby i automatyczna skrzynia biegów. Ciekawostką może być jeszcze radio lampowe na 220 V, tam w środku jest przetwornica przetwarzająca 12 V prądu stałego na 220 V prądu zmiennego. Z automatycznym wyszukiwaniem stacji, proszę bardzo. Zmienię po prostu. Moje pierwsze autko to Fiat 1500 Berlina. Dość oryginalne, może już dzisiaj zapomniane. Zupełnie. Zapomniane, ale oryginalne auteczko i pewnie gdyby ktoś... Do swojego czasu te wszystkie maszyny wspaniałe ze Strychów zostały wwiezione na zachód i sprzedane tam. Natomiast teraz relacje cenowe zaczynają być takie, że nam, Polakom, bardziej opłaca się przewieźć coś z zachodu niż kupować w Polsce. Proszę zobaczyć, ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przyszli, oni nagle nawiązują z sobą kontakty, oni są jakby starymi znajomymi. I ja myślę, że z roku na rok to będzie coraz większa impreza, że w przyszłym roku będzie o wiele większa, będzie więcej tych aut i ten plac może się okazać za mały. O, witam serdecznie. Słuchajcie, to był film, urywek jakiejś relacji z TVP5, z jakiegoś zlotu samochodów chyba i też motocykli. Tutaj akurat nie ta Czajka. Ciekawe, czy ona dalej jest we Wrocławiu, czy coś się z nią stało. Może gdzieś do muzeum w Wenie. Albo może, no, może ktoś się odezwie, może ktoś pamięta w ogóle, co to jest za impreza, bo ja dostałem zapis, godzinny zapis przegrany z kasety VHS. I są tam różne urywki, różne programy. Jest fajny materiał, taki chłopaki z Panderozy i tam jest Kuba, jest Dylak, jest Jacek Furmański.
dzwoniłem do Jacka i umówiliśmy się, że, bo to było kręcone tam u szeryfa na Wojnowie, tak jak dobrze pamiętam. Więc może tam nagramy po prostu tamten odcinek z takimi wspomnieniami, jak to teraz wygląda, bo tam też jest zapalnik, taka wrocławska tutaj ekipa. Jest też tam gdzieś jakiś taki wywiad ze Skuterem, który wtedy tutaj przyjechał do Wrocławia. On był wtedy w klubie Gremium i tak w sumie ten klub tutaj do tego Wrocławia jakby przyszedł, więc to są jakieś takie historyczne różne rzeczy. Nie widziałem tego nigdzie w internetach, więc tutaj kolega Krzysiu mi podesłał, przegrał to właśnie z jakiegoś starego VHS-u, więc fajnie. Mam taki dział właśnie ze starymi różnymi nagraniami, więc tu akurat nie była ta czajka, no ale też te motocyklowe, stare zloty, to wszystko to fajnie się prezentuje. A słuchajcie, ja robię teraz, przygotowuję się do zrobienia pakietów, tylko patrzę, czy ja mam tutaj wszystko. O, bo Buy Quick Weba już niedługo. Mam już wszystkie gadżety. Dzisiaj byłem w drukarni. Byłem dzisiaj w zaprzyjaźnionej drukarni. Właściwie to uświadomiłem, że współpracujemy 15 lat i robimy koszulki. Sprawdzałem jak wyglądają koszulki, bo to już niestety się troszeczkę opóźniła ta produkcja w tym roku. Ale już jest blisko. Już są koszulki, już czekają. I tak sobie wymyśliłem, że może zrobię taki odcinek, żeby pokazać, jak wygląda produkcja właśnie tych koszulek zlotowych, więc jak już będzie maszyna chodziła, bo to jest taka karuzela jakby, może nie każdy wie jak się robi takie koszulki metodą sitodruku. I tak myślałem, żeby cały ten proces technologiczny może nagrać Wam i to zobaczyć, co tam, jak tam, gdzie tam. No dużo się w ogóle tutaj działo. Też te koszulki z Sokołem 1000 też będą, to dopiero chyba wszystko na webie wystartuje, bo wcześniej myślę, że się nam już nie uda, a może jakąś tam delikatną serię, nie wiem, może tych różowych trochę, bo często piszecie o te różowe koszulki. Wybrałem też model bluzy dzisiaj, przyklepałem, to jest to i co tam jeszcze, no jak oglądaliście to tak, byłem w Łebie, w weekend byłem w Łebie, tam pospotykać się z różnymi ludźmi, jeszcze obgadać. Mega wykończył mnie ten wyjazd, bo od samego rana do wieczora tam były spotkania różne i dużo jeżdżenia, dużo rozmów, spotkań. No ale fajnie, jestem zadowolony, fajny ten klimat jest w Łebie i już nie mogę się doczekać z lotu. Po drodze mieliśmy tą akcję z gaszeniem tira. Fajnie, cieszę się, też jestem zadowolony, że stanąłem, że miałem tą gaśnicę. 1 kilówka tam na 3 chyba pryśnięcia starczyła, także to jest prawie nic taka gaśnica, więc już wypatrzyłem gdzieś tam na jakiejś platformie, żeby taką 2-kilogramową przynajmniej kupić i ją gdzieś wozić. I tutaj znalazłem jeszcze jakąś jedną starą kilogramową, więc też ją wsadzę do auta, bo to jednak warto mieć coś takiego ze sobą w razie... No właśnie, nigdy nie wiemy, kiedy coś się może stać. Tam akurat nie w samochodzie ciężarowym to była taka naczepa, chłodnia, przywoziła mięso. Było tam, no koło coś się chyba, hamulec się zakleszczył czy coś i po prostu od temperatury zaczęło się to palić, zaczęła się już palić naczepa, więc jak my żeśmy podjeżdżali, to wyglądało to groźnie, bo ten ogień już tam zaczynał trawić tą naczepę. Całe szczęście zatrzymał się też jakiś kierowca z samochodu ciężarowego, który miał 3 gaśnice takie duże, 6-kilogramowe i one tak naprawdę najwięcej dały radę, ale później już ten mały ogień tymi malutkimi gasiliśmy, więc no cieszę się, że to się udało. No i słuchajcie, robię pakiety, od razu Wam pokażę ten pakiet, co zawiera. Taki pakiet dostaje każdy kierowca, który kupuje pełen bilet do Łeby. I tutaj jest ulotka z programem, z reklamą sklepu. Jest taki zestaw naklejek. Ja to sobie zrobię. W ogóle będę chyba robił też live'a takiego, będziemy sobie tu składać te pakiety i może coś tam będziemy opowiadać. Od razu tylko zobaczę, czy te woreczki się nadają, czy one... Woreczki chyba są za małe, patrzcie. Ale numer. Będę musiał chyba większe woreczki kupić. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Bo było wszystko szyte na miarę. Ale to zawsze wiadomo, jak jest docięcie, to właśnie może coś tam w drukarni może coś większy format. No teraz nie będziemy chyba tego wszystkiego, chyba że będziemy docinać. Teraz zobaczę, ale tego jest strasznie dużo. Drukarnia jak ma taką prasę, to 3 sekundy, a tutaj no nie, to dosłownie kawałek, ale to chyba z 2 stron. Zaraz zobaczę
jak to wygląda. Wszystkie osoby też, które wcześniej kupią w przedsprzedaży, dostaną jeszcze pocztówkę, taką z Łeby na pamiątkę. I co tam jeszcze mamy? Od razu wam wszystko pokażę. No to chociaż i tak miałem właśnie robić odcinek, a teraz mówię, dzisiaj właśnie wróciłem późno, bo siedziałem w drukarni, tam żeśmy ustalali różne rzeczy właśnie z tymi koszulkami. Też myślałem, że coś tam nagram dzisiaj, ale nie było jakby. No teraz jest taka praca, muszę się skupić, bo już został niecały miesiąc do zlotu, więc muszę się skupić tutaj na tym wszystkim. O, są naszywki. Są blachy, takie wpinki metalowe, pamiątkowe. To dostaje właśnie każdy kierowca. Kupując przed sprzedaży też będą smycze dodawane do takiego pakietu. I tam chyba pierwsze 100 w ogóle osób, które się zaloguje, jeszcze dostanie magnes. 100 czy nie pamiętam już teraz ile, muszę zobaczyć dokładnie ile tego będzie, ale będą też takie magnesy. Więc jakby warto kupić wcześniej, przed sprzedaży. Namawiam do tego i jakby no edukuję, no bo to jest dla organizatora jest dużo wygodniejsze, jeżeli ja wiem wcześniej, że ileś tam osób będzie, niż ja się dowiaduję na imprezie. A ty za to kupując wcześniej masz jakiś bonus. Jak ktoś się martwi, że nie wiem, że nie trafi na imprezę albo nie będzie mógł przyjechać, no to wtedy można zawsze wykorzystać to w moim sklepie internetowym i sobie tam jakieś różne rzeczy może zakupić, więc jakby nie ma ludzi stratnych. O, tu jest to, patrzcie, i taki zestaw na bogato każdy kierowca dostanie. Tutaj jeszcze jest dodatkowo program zlotu, a chyba smycze jeszcze nawet pasażer dostanie smycze bo tak to nic pasażer jakby nie dostaje oprócz pola namiotowego i udziału jakby w samej imprezie, w koncertach, we wszystkim, w całym tym wydarzeniu. Ale jeżeli kupisz sobie wcześniej jako pasażer bilet, czy tam karnet, to dostaniesz też jeszcze właśnie pocztówkę i smycze. To myślę, że jest taka fajny gratis. Na tą chwilę się żegnam. Możliwe, że będzie live, także pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, dzwoneczka, bo dzisiaj jest środa, więc może dzisiaj coś tam podziabamy. Jest ściągacz już, więc nie wiem, czy dzisiaj się nie będę bawił. Może tutaj coś z sokołem w nocy podziubamy. Zobaczymy. Ja na tą chwilę się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Już za chwilę zapraszam teraz na zaproszenie na zlot motocykli w Łebie. Trzymajcie się. Cześć! Największy zlot motocykli nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. 15-18 sierpnia spotykamy się po raz 14 w tej pięknej nadmorskiej miejscowości. Przez 3 dni będą konkursy, koncerty, pokazy, różne rzeczy się będą działo. Będą widowiskowe parady. W czwartek parada nocna, piątek, sobota 2 dzienne. Także serdecznie Cię zapraszam. Na polu namiotowym o wielkości 5 hektarów będzie też miasteczko zlotowe. Będą wystawcy, będzie piwko, będą grille, będzie duża hala namiotowa. Także będzie się tam działo. Szykujcie urlopy, szykujcie wakacje. Warto w tym okresie odwiedzić Łebę, bo naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Do zobaczyska, zapraszał Marcin Easy Rider. Hej! Wieczór z każdymi oddechami. Bike Week w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Konkursy, koncerty, radość bez końca. Przyjaciele wokół, nas do rana słońca. Muzyka nas jednoczy, każdy śpiewa razem. W Łebie jesteśmy jednym podniebem, gwiazd bazem. Bike Week w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Gwiazdami, wolność w sercu mamy, tolerancja, muzyka, razem to przetrwamy. Łeba nas łączy w jedności, moc. Bike Week, tu nasz czas, od świtu po noc. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas.
nocy przygoda nas niesie, każda chwila w łebie to nowa opowieść. Motocykle błyszczą, słońce grzeje mocno, to nasz raj na ziemi, nasz dom, nasz los. Bike Week, w łebie nie ma nic lepszego, słońce, plaże, wolność i uśmiechie każdego. Motocykliści wolni jak ptak, czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Lewa, nasze miejsce na ziemi, razem świętujemy, z przyjaciółmi niezmienni. Bike Week to nasz hymn, nasza droga, wracamy tu co roku, by dzielić tę przygodę. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!